Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Co się stanie, jeśli stracimy kontrolę nad AI? Co jeśli uzbroimy AI w narzędzia, dzięki którym będzie mogło wyrządzić prawdziwe szkody? Ostatnie wydarzenia pokazują, że modele już nie tylko halucynują czy wprost nas okłamują. Doszliśmy do momentu, w którym agenci potrafią się ze sobą skomunikować i idąc po trupach do celu, zaatakować nawet inną aplikację. Ich twórcy jednak nie za bardzo wydają się tym wszystkim przejmować. Could there be other systems that were hacked by OpenAI? There could be, yeah. Z drugiej strony eksperci coraz częściej podnoszą temat cyberbezpieczeństwa i zagrożeń, jakie idą wraz z rozwojem LLM-ów w tym zakresie. Jan LeCun, jedna z najważniejszych osób w branży AI, wprost mówi, że modele są z natury niebezpieczne. I think LLMs in their current forms are intrinsically unsafe. Jak jest w rzeczywistości? O co chodzi w tych wszystkich incydentach bezpieczeństwa i czy jest się czego obawiać? 16 lipca firma Hugging Face, pozwalająca udostępniać, testować i pobierać otwarte modele AI oraz zbiory danych, poinformowała o niecodziennym zdarzeniu. Zaobserwowali oni włamanie do ich produkcyjnego systemu spowodowane w pełni przez anonimowego agenta AI. Jakie było ich zdziwienie, gdy odezwało się do nich samo OpenAI z pytaniem, czy nie doświadczyli w ostatnim czasie jakiegoś włamania. Ale jak w ogóle do tego doszło? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy się cofnąć do 7 maja, w którym OpenAI rozpoczyna serię testów dla nieopublikowanego jeszcze modelu. Takie testy sprawdzają możliwości modelu do rozwiązania konkretnego problemu przy użyciu dostępnych narzędzi. Modele wytrenowane są tak, że zrobią praktycznie wszystko, co w ich mocy, żeby tylko rozwiązać dane zadanie. Próbują oszukiwać, kłamać i iść na łatwiznę tak bardzo, jak tylko się da. Dlatego lista narzędzi jest bardzo ograniczona. Na przykład nie dajemy modelowi dostępu do internetu, żeby nie zaczął szukać w nim odpowiedzi na dane pytanie. Modele umieszczane są w specjalnych środowiskach zwanych sandboxami, które izolują LLM od świata zewnętrznego i blokują niepożądane akcje. Nie inaczej było tym razem. Model miał uzupełnić arkusz Excela zawierającego linki do Google Drive'a. Nie miał jednak dostępu do internetu. Zaczął więc szukać innego sposobu na jego zdobycie. Agent odkrył, że ma dostęp do wewnętrznej usługi Artifactory, która służy do zarządzania pakietami. Podjął co prawda nieskuteczną próbę ataku, ale udało mu się zapisać w niej mały plik tekstowy. Kilka dni później zupełnie inny agent podczas wykonywania zadania trafia na ścianę nie do przeskoczenia. Badacze z OpenAI zapomnieli dostarczyć mu wymagany plik. Z braku innych pomysłów na rozwiązanie problemu, model wpada na pomysł skontaktowania się z innymi agentami. Może jakiś inny agent będzie miał dostęp do potrzebnego pliku. Zapisuje w Artifactory plik tekstowy z prośbą o pomoc. Na przestrzeni kilku następnych dni wiele różnych agentów odkrywa tą tablicę ogłoszeń i zaczyna publikować swoje wiadomości do innych agentów z prośbą o pomoc. 26 maja agenci przeprowadzają atak typu SSRF na Artifactory. Sama usługa w sobie posiadała dostęp do internetu, którego nie mieli agenci. Modele zmusiły ją do wykonania za nich zapytań do sieci i przekazywania im wyników. Na początku czerwca OpenAI rozpoczyna trening nowego eksperymentalnego modelu, który natychmiast dostaje dostęp do informacji o podatności. Została ona bowiem zostawiona na tablicy ogłoszeń. Niedługo później agenci odkrywają podatność typu Zero Day w Artifactory, która pozwala im na zdalne wykonywanie komend systemowych. Przez masową aktywność agentów pada w końcu sama usługa. Inżynierowie z OpenAI dopiero wtedy zauważyli, że coś jest nie tak. Po nitce do kłębka doszli do tajnej komunikacji agentów i załatali wszystkie szkody. Nie wiedzieli jednak, że to dopiero początek problemów. 8 lipca agenci znajdują inny sposób na przywrócenie komunikacji. Jeden z modeli zapamiętał informacje z poprzedniej tablicy ogłoszeń, dzięki którym agenci byli w stanie znaleźć nowe obejście. Modele zostały poddane benchmarkowi Exploit Gym, który został zaprojektowany do oceny zdolności agentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W przeciwieństwie do tradycyjnego szukania luk, Exploit Gym nie skupiał się na odkrywaniu nowych podatności. Jego celem było sprawdzić, czy agent potrafi przemienić już znaną, zaraportowaną podatność w pełni działający exploit. Zadania były bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania, więc modele standardowo próbowały oszukiwać, tylko żeby w jakiś sposób je rozwiązać. Tablica ogłoszeń stała się szybko wręcz wielką grupową konwersacją, w której agenci wymieniali się masą wiadomości. Wiadomości były w formie nazw plików i folderów.
agenci opracowali swój własny system, w którym nazywali siebie nawzajem i przekazywali informacje. Agent 01 pisał do agenta 02, żeby ten poczekał, aż 01 znajdzie odpowiedź na część jego pytania. Poza wiadomościami, agenci przekazywali sobie również gotowy do wykonania kod. Prefiksowali wiadomości tak, żeby były sortowane alfabetycznie i żeby te najnowsze lądowały na dole listy. Zupełnie tak jak w naszych komunikatorach. Jakby to nie brzmiało, agenci byli w pełni świadomi tego, że pomoc drugiemu agentowi może ich nie zbliżyć bezpośrednio do ich własnego celu. Rozumieli jednak, że taka kolaboracja jest dobra dla ogółu i może im się przydać długoterminowo. Z czasem lista wiadomości się zwiększała i agentowy czat urósł do setek tysięcy wiadomości. Nowe wiadomości pojawiały się tak szybko, że agenci zaczęli wchodzić sobie w drogę. Podejrzewali nawet, że pośród nich może być jakiś impostor i myśleli nawet o zaszyfrowaniu wiadomości. 9 lipca agenci uciekają z wyizolowanego sandboxa i dzięki kolejnym podatnościom uzyskują pełen dostęp do internetu. Agenci doszli do wniosku, że mogą znaleźć odpowiedzi do benchmarku Exploit Gym na popularnej platformie Hugging Face. Znaleźli w sieci słabo zabezpieczoną platformę testową, włamali się na nią i stworzyli bazę operacyjną, z której postanowili przeprowadzić atak. Na Hugging Face przesłali złośliwy zbiór danych, który wykorzystując dwie luki bezpieczeństwa, pozwolił im zyskać dostęp do serwera. Później już poszło z górki. Agent w niecałe 13 godzin stał się administratorem całej infrastruktury chmurowej Hugging Face. Firma w końcu odcięła dostęp napastnikowi, po czym opublikowała oświadczenie o całym zdarzeniu. Odzwali się do nich wtedy ludzie z OpenAI z pytaniem o szczegóły. 3 dni później OpenAI identyfikuje wewnętrzną eskalację uprawnień w swojej infrastrukturze i rozpoczyna procedury bezpieczeństwa. Okazało się, że za oba incydenty był odpowiedzialny ten sam agent OpenAI. Jak bardzo pokręcony nie byłby przypadek OpenAI i Hugging Face, takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. UK AI Security Institute podzielił się ostatnio podobnym incydentem, w którym główne skrzypce grał Mythos 5 od Atropika. Model ponownie miał rozwiązać trudne do wykonania zadania. Tym razem agenci mieli ograniczony dostęp do internetu. Agenci znaleźli repozytorium kodu na GitHubie, które błędnie uznali za powiązane z danym zadaniem. Próbowali w nim wprowadzić zmianę, która zawierała złośliwy kod. Żeby to zrobić, AI stworzyło fejkowe konta, które pisały maile do opiekuna projektu. Próbowało również świadomie oszukać człowieka poprzez automatyczną recenzję kodu, która nie wykryła żadnych problemów. Agent specjalnie poczekał kilka minut z kolejną rekomendacją, żeby ta wyglądała wiarygodnie dla człowieka. Na szczęście zmiana nie została wprowadzona. Czego nas uczą takie przypadki? Po pierwsze tego, że modele stały się świetne w rozwiązywaniu problemów. Dążą do określonego celu i potrafią zrobić naprawdę wiele, żeby go osiągnąć. Firmy powinny stawiać jeszcze większą wagę na bezpieczeństwo i na tak zwany alignment. Już teraz widzimy, że modele olewają swoje podstawowe wartości, na których zostały wytrenowane. Oszukują, podszywają się pod człowieka i hakują inne aplikacje. Do czego jeszcze będą zdolne, gdy tylko spuścimy nieco lejce i damy im odpowiednie narzędzia. Dyskusja o cyberbezpieczeństwie coraz bardziej się nasila. Nawet sami twórcy modeli ostrzegają o umiejętnościach LLM-u w tym zakresie. Te obawy nie są bezpodstawne. Rząd USA coraz bardziej interesuje się tą kwestią. Pojawiają się obawy o chińskie modele open source, które doganiają te amerykańskie. Co jeśli w teorii każdy będzie mógł mieć dostęp do tak potężnej technologii? I jakie szkody może wyrządzić bez ograniczeń nakładanych na komercyjne modele? O tym przekonam się zapewne już niedługo. Jeśli się podobało, zostaw coś po sobie i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Do następnego.